Dzień dobry, dzień dobry. 17 maja. Nie, to nie jest żaden fakt tutaj na Pasieczysku, tu się nic nie stało. Po prostu to jest taki clickbait, który mi wpadł do głowy, jeśli chodzi o tytuł filmu. No bo dzisiaj robimy miodobranie. No, kim jest pszczelarz w tym przypadku? No, pszczelarz jest po prostu złodziejem, rozbójnikiem, zabójcą, który kradnie to, co pszczoły sobie uzbierały. No bo w takich sytuacjach dochodzi do rozboju, dochodzi do zabójstwa kilkunastu pszczół w rodzinie. Przecież ramki się wyciąga, sięgniecie te pszczoły. Nawet jak się uważa, to jest to normalna sprawa. No i dzisiaj robię takie w sumie dłuższy wstęp, takie podsumowanie zimowli. No bo kiedy nie podsumowywać zimowle jak właśnie przy pierwszym miodobraniu, bo to już jest temat pewny, tak? Jak do tego doszło, co mi pomogło, co mi przeszkodziło, także jak ktoś nie lubi słuchać, to proszę se przewinąć, tam pewnie później będą wstawki jakieś z pól tutaj naokoło, z miodobrania być może. Chociaż ja akurat miodobrania nie preferuję nagrywać, bo używam starej ukraińskiej miodarki ręcznej. Co prawda kosze do ramek mam z nierdzewki, zresztą to jest naprawdę ładnie wykonane, to jest inna sprawa. Ale jest to stara miodarka, nie ma się czym chwalić, a jak widzę w internetach, to takie rzeczy są piętnowane przez innych pszczelarzy. Więc ja tam tylko będę pokazywał to, co będę chciał pokazać. Czyli przede wszystkim później pokażę, ile zabrałem korpusów z pasieczyska i ile one dały miodu. No i jak ten miód wyglądał, czy się tworzył stożek, czyli czy był dojrzały. Zobaczymy później. No bo ja mogę tylko przypuszczać, co tu się dzieje na pasiece w tej chwili. Moje przypuszczenia oscylują w granicach zabrania 5 półkorpusów dadanta, takich zasklepionych, bądź też częściowo zasklepionych. Przypominam, że jest to miód wiosenny, więc on nie musi być w pełni zasklepiony, żeby być dojrzałym. To sobie sprawdzimy reflaktometrem, to też będę później pokazywał. No ale jak do tego doszło? No, podsumowanie zimowli jest takie. No, oczywiście można się z tym nie zgadzać, ale ja powiem, jak było u mnie. Od lutego pszczoły dostawały ciasto. Dlaczego? Bo była wyjątkowa zimowla. Wyjątkowa pod tym względem, że 1 stycznia pszczoły latały. Pod tym względem, że październik był strasznie ciepły. Pszczoły czerwiły. Osoba, która we wrześniu zakarmiła pszczoły 15 kg cukru, tak jak ja, i nie spojrzała do uli, moim zdaniem mocno się zdziwiła na wiosnę. Ja już wiem z informacji, jakie można uzyskać na forach internetowych, że niektórzy stracili połowę pasieki. A standardem jest strata 30%, 20 kilku procent rodzin. Mi się udało przezimować w 100%. Było to śmieszne dla niektórych, że ciasto jest podkładane w lutym. Byłem wyzywany od tych, że pszczół nie zakarmiłem i tak dalej, i tak dalej. Jednak no, trzeba obserwować warunki, jakie są naokoło, tak? Na przykład w tym ulu tutaj numer 2 w lutym przed wylotkiem były trutnie. Tu była zimowla trutni i podejrzewam składany czerw trutowy całą zimę. Temperatury w ulach były wskazujące na to, że ul numer 2 na przykład nie przerwał czerwienia przez całą zimę.
skoro nie przerwał czerwienia, potrzebował 35 stopni. Żeby zrobić 35 stopni, trzeba zużywać energię. I te 15 kg cukru, które wleciało tutaj we wrześniu, podejrzewam, że skończyłoby się normalnie na początku stycznia. Przy takiej gospodarce rodziny, jaka była w tym ulu numer 2. I on akurat, to taki przykład, zjadł do czasu pierwszych pożytków takich wczesnych, czyli takich polnych, wiecie, kwiatków i tak dalej, on zjadł 4 kilo ciasta. 2 chyba proteinowe i 2 zwykłe. Także tak to wyglądała sytuacja z tym ulem. Nie wiem, czy ludzie oszczędzają, czy nie. Mnie ciasto kosztowało wtedy 8 zł, 32 zł i mam święty spokój. Nie miałem ramek z pokarmem zbytnio. Tam kilka sztuk było jeszcze z zeszłego roku, ale zostały one przyniesione na pasieczysko później i poddane słabym rodzinom. Łącznie ciasta na wszystkie ule tutaj, które mam, poszło gdzieś z 28-29 kg. No i cóż, no polecam zaopatrzyć się w termometry. Najlepiej te wędzarnicze, które mają długą końcówkę na jakieś 12 chyba centymetrów. Można je wsadzić sobie przez folię między ramki i obserwować temperaturę przez całą zimowlę. No oczywiście mogą to robić osoby, które nie uważają przychodzenie na pasieczysko w grudniu czy w styczniu za głupotę, bo jest naprawdę większość takich pszczelarzy. Ja sobie przychodziłem, otwierałem daszki, powałki mam przeźroczyste. Jak nie powałki, to miałem wbite w pajączki również termometry. Mogłem sobie zaobserwować, jak wygląda temperatura w ulu, która jest kluczowa do podjęcia decyzji o podkarmianiu rodziny na wiosnę bądź też późną zimą. No i mi się jakoś udało. Udało się troszkę nawet przerażająco, bo no jak widać Demeterka. Ja przed chwilą zdjąłem pasek z Demeterki, jak widać, leży sobie z tyłu, bo ja byłem przekonany dzisiaj przychodząc tutaj, że ona się wyroiła. No, moim zdaniem się nie wyroiła. Zaraz zresztą podejdziemy, to sami ocenicie, bo pszczoły jest masa. Pod daszkiem oczywiście mówię. Także to jest taka ciekawostka. No i te pszczoły się tak rozdmuchały. Tu miałem problem tylko z tym koliberkiem po lewej stronie, że na wiosnę naniosły w moim przypadku dużą ilość miodu wiosennego. Ja w zeszłym roku miałem tego miodu wiosennego niewiele, gdzieś ze 20 kg. W tym roku spodziewam się więcej. Dlaczego mówię o miodzie wiosennym? Bo temperatura dotychczas w maju na moim terenie była taka, że z tego rzepaku, który w tej chwili kwitnie, co zaraz wkleję zdjęcia, filmy, to one naprawdę niewiele naniosły. 17 maja, dużo rzepaków jak widać. To po drodze na moje pasieczysko, ale to nie jest teren moich pszczół. Na brzegu widać, że jeszcze troszkę tam im brakuje, ale jeśli chodzi o dalsze tereny, no to już są w pełnym rozkwicie. Czyli czekamy na upały, które będą za 3 dni od niedzieli po 27 stopni. Przez parę dni, bo później znowu oziemienie. No, tak bywa. Na skraju to w ogóle jest taka posłucha. Ciekawe, kiedy one będą kwitły, nie? Pewnie w połowie czerwca. W ogóle to taki urokliwy teren, jeśli chodzi o postawienie pszczół. Jak ktoś nie ma dostępu do rzepaku, dosyć fajny, nie? Woda jest i będzie zawsze. A tutaj kolejna. Jasnota powoli też dochodzi do siły. Pszczółki sobie latają. Naokoło uli jest jej troszkę. Także różnorodność jest. Rzepak w moim terenie, północna Polska, okolice Elbląga, zacznie się w niedzielę. Dlaczego w niedzielę?
Dlatego też dzisiaj jest to miodobranie. W niedzielę zaczynają się temperatury od 25 do 28 stopni. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i chyba czwartek. Później będzie trochę zimniej. Przez te 4 dni pszczoły, moim zdaniem, które są w dużej sile, zawalą całkowicie miodnie, które mają. Tym rzepakiem. A ja jeszcze przecież zostawię resztki miodu wiosennego, których dzisiaj nie będę odwirowywał, bo moim zdaniem na przykład ramka się nie będzie nadawała do odwirowania, więc ją zostawię w ulu. I ten rzepak będzie zbierany tutaj od niedzieli, podczas gdy mnie tydzień czasu nie będzie. Więc ja musiałem sobie zagospodarować czas tak, żeby zrobić miodobranie i zrobić miejsce na te ciepłe, wręcz parne dni, kiedy rzepak jest w drugiej fazie kwitnienia w tej chwili u mnie. Nawet może jeszcze nie w drugiej, nawet jeszcze nie w połowie być może. I pszczoły będą najwięcej go nosić właśnie od niedzieli do środy, czwartku w przyszłym tygodniu. Także wyjeżdżam. Są ramki w ulach już pozasklepiane, bądź też w połowie pozasklepiane, które można wirować, bo miód wiosenny, jak wiemy, nie musi być w pełni zasklepiony. To będę sprawdzał. Więc dzisiaj się zdecydowałem na miodobranie, tym bardziej, że zebranie tych 5 korpusów, które przypuszczam, że będą, no to będzie po kilka ramek z każdego ula, najwięcej oczywiście z Demeterki, bo ona tam ma chyba 2 miodnie powinna mieć gotowe, że tak powiem. Natomiast 2 górne ona ma no praktycznie pewnie puste. Taka jest przynajmniej moja świadomość bez zaglądania do ula. No dobra, no to obejrzyjmy sobie hodowlę szerszeni, bo mam tu też w tym środkowym ulu. Oczywiście no nie dajmy się zwariować. Te szerszenie zostaną usunięte. Ja je po prostu chcę obserwować przez najbliższy czas, bo równie dobrze królowa szerszeni mogła sobie polecieć na tą wierzbę albo na tą wierzbę. Więc ja ją tutaj sobie przetrzymuję, żeby mieć jedną rodzinę szerszeni mniej w okolicy, bo szerszeni w wierzbach jest u mnie dużo. Zawsze było. Zresztą są już porozkładane. Ja może pokażę. Porozkładane pułapki na szerszenie. Prosta sprawa, rozcięta butelka wsadzona w dół, do środka nalane najtańsze piwo z Biedronki, żeby jak najbardziej śmierdziało chmielem, i jakieś 3 łyżki cukru, wszystko wymieszane. Szerszeń jest kuszony zapachem, wchodzi do butelki i już nie wyjdzie, bo to zostało przeze mnie sprawdzone. Jak znajdę zdjęcia sprzed 2 lat, to wam w tej chwili wrzucę. No dobra, patrzymy na panią szerszeniową. Nie ma. Albo jej już nie widzę, kurczę, no. No dobra, nie będę jej niepokoił. Mam nadzieję, że się jeszcze w piwo nie złapała. No chyba jej nie ma, A wiecie co, tak sobie pomyślałem, że zerkniemy, nawet jak nie ma matki, to przecież ja tu mogę... Nie wiem, co tam było widać. Nie chcę tej ramki dotykać, nie? Zobaczę sobie później na filmie. No to idziemy do tej Demeterki, która jakimś cudem się jeszcze nie wyroiła. O, tak to wygląda na poziomie moich oczu. No to dosyć śmieszne. Tak wygląda rodzinka na 3 korpusach w sumie, tak można powiedzieć. Tutaj są wsadzone 2 stare ramki gniazdowe i tutaj wsadzone 2 kolejne stare ramki gniazdowe. Dzisiaj z Demeterki w ogóle będzie tworzony odkład, ponieważ dostałem w prezencie matkę, z którą koleżanka miała problem. No i nie ma co z tą matką zrobić, no więc ja z Demeterki wezmę 2 ramki i zrobię z niej odkład. Najwyżej będę później koleżankę przeklinał, jeżeli coś z tą matką będzie nie tak. A zresztą ja mam matki zamówione, odkłady będziemy robić za jakieś 3 tygodnie.
akurat pod końcówkę rzepaku, jak rodziny będą już całkiem rozdmuchane. No i to tyle tytułem wstępu. Zobaczymy, ile się uda ukraść. Oczywiście mam przygotowane, no to tam polecam bardzo mieć duży zapas. Tu są gniazdowe, są miodnie i wszystko jest pełne. Pewnie się przyda. Otwieramy pierwszy ul tutaj, w tym miejscu jesteśmy. Coś pokażę, bo przed chwilą go otworzyłem. No to powiem wam, że tutaj druga miodnia, nie? Tym bardziej, że zabiorę część, a one już tu ładują do tych zewnętrznych ramek. To nie była jakaś wielka rodzinka, no ale widać, już się rozbujała. Ja oczywiście nie będę wszystkiego nagrywał, bo nie mam stojaka tym razem, bo miodobranie to jest stresujące i dla pszczelarza, i dla pszczół. Jest też bardzo przyjemne oczywiście, ale zdarzają się pszczoły, które reagują nieciekawie, chociaż ja się dzisiaj spodziewałem tutaj wręcz pogody takiej pochmurnej strasznie, ale jak widać jest w porządku. Także być może każdą rodzinkę jak będę otwierał, to będę coś pokazywał, zobaczymy. No dobra, pszczoły jak było widać jest za dużo. Odebrane 6 ramek, jestem zaskoczony. Myślałem, że zdecydowanie mniej. Idziemy teraz do tych hałasujących trutni. No zapomniałem trzymać telefon przy otwieraniu. No ale tak trzymałem i wyciągnąłem, więc jest prawie tak samo. To tutaj również pójdzie druga miodnia. Przegląd tu jest za 2 dni zaplanowany. Mam nadzieję, że się nie spóźnię tu z niczym. Podobna sytuacja jak obok. Jeszcze sobie przerwę na chwilę, chociaż jest to denerwujące z tym telefonem. Także za wiele takich ujęć nie będzie. No to jest ramka 3 z brzegu, jak widać. Nie kapiąca. Także nawet nie wyciągam reflektometru. No i to biorę, nie? A 4, proszę bardzo. I dalej również, czyli tutaj chyba też będzie 6. Również weszła podwójna miodnia, również na razie z węzą, bo odebranych zostało 6 ramek. Jak zwrócę im te 6 ramek, to dzisiaj oczywiście, bo to nie może być jutro, to będą miały pełno, nawet trochę węzy jeszcze od nich wezmę, ale może przez te parę godzin coś tam sobie odrobią. No i dzięki Bogu, że w tym roku zamówiłem z Ulpola ule połówkowe, czyli takie, że nie wziąłem gniazdowych, bo mam tych połówek sporo. Także warto się zabezpieczyć. Także dosyć przemyślana decyzja. I otwieramy 3 rodzinkę. Te już obsłużone. To już tym razem wspólnie otwieramy. Widać, że jest mniej pod dachem, nie? Zobaczymy, co jest w miodni. No wygląda to nieźle, ale zaraz zobaczymy. No i o dziwo nie zabieram nic. Przejrzałem. Jest tu z 10 kg, ale nie bądźmy zachłanni. Poszatkowałem tylko, czyli napakowane dałem na zewnątrz, a te słabo odrobione i mało miodu dałem na środek. I również dostaną drugą miodnię, mimo że w tej chwili jeszcze jej nie potrzebują, ale tak jak mówiłem, mam wyjazd, nie? Także nie wiadomo, co tu się będzie działo z tym rzepakiem. No i teraz największy bałagan dzisiaj. Tutaj jeszcze odkład będziemy robić z 2 ramek z czerwiem. No to będę relacjonował być może w trakcie, no bo tutaj jest dużo pszczoły. Cała węza jest praktycznie odrobiona w górnej miodni. Tam już 2 ramki zabrałem do odkładówki. Natomiast w 3. to była 4, przepraszam, miodnia. W 3. miodni również jest sytuacja taka, że węza jest odrobiona, no ale macie miseczki, tak? I te miseczki czekają na jajeczka, które zostaną przyniesione przez pszczołę z gniazda. Bo widzę, że dużo ludzi się dziwi na forach, że jak to mogą być mateczniki nad kratą odgrodową? No mogą być. Bardzo ładnie poodrabiały. Także to też będzie do zabrania, bo ta 3. i 4. miodnia były tutaj tylko po to, żeby dać ramki z gniazda, tak? 2.
I robię odkład w tej chwili tu z 2 ramek, które tutaj były gniazdowych i z 2 ramek gniazdowych tutaj. Jeśli tutaj jeszcze są w ogóle, jeśli w ogóle jeszcze jest czerw zasklepiony, bo nie jestem przekonany, bo to było dawno już odłożone, ale zobaczymy. No i tutaj jesteśmy u Demeterki w miodni drugiej od dołu. No to widać, już jedną ramkę wyciągnąłem i sobie zabrałem. Widać, że wygląda to całkiem sympatycznie. Tutaj rozerwane, bo były 2 ramki sklejone. Także jedziemy dalej. No i Demeterka sobie zmalała. 2 miodnie jej spokojnie wystarczą. Zabranych aż 16 ramek półnadstawkowych Dadanta. Zrobiony odkład z 4 ramek. Nie ma tam za dużo czerwiu, ale jest pokarm, bo to było w miodni. Ramki przeniesione wcześniej z gniazda. Może da radę. Ten odkład trochę tak po macoszemu będzie przeze mnie traktowany, no bo jest robiony na partyzanta, tam jakąś matkę dostałem i to tak wyszło. A przy okazji trochę mi osłabi Demeterkę, która no jeśli chodzi o wysokość, to już mnie przerastała, także 2 miodnie jej starczą, będzie dobrze. No coś mi to strasznie wolno idzie dzisiaj, 12 już. A my otwieramy dopiero 5. rodzinkę. 2 korpusy już zawiezione do samochodu. Samochód nagrzany. Tutaj jest 3. korpus. Samochód zresztą nagrzany na słońcu, bo jest ciemnego koloru. No i co? No i tutaj też jest dużo pszczoły. Niestety. Będę relacjonował. No, słuchajcie, tutaj to jestem zaskoczony, bo 3 gniazda w środku były, a resztę ramek zabrałem. 14 sztuk półnadstawek miodnych. No, wsadziłem tu im węzeł chociaż na chwilę. Mam nadzieję, że jeszcze do nich tu zawitam, zwrócić im ramki, ale może, no nie wiem o której, nie? I dlatego im węza teraz wsadziłem, żeby miały co robić. No, bo nie mam już tych. Przywiozłem dzisiaj 25 sztuk pół nadstawek, jeśli chodzi o węzę. No, wszystko już zużyłem, nie? Także muszę im tu dzisiaj oddać. No, rewelacja. To jest ten za tym pierwszym stojakiem tam, za gębalową. Znaczy za krańką Primo. Kolejny ul, zapomniałem włączyć jak otwierałem. Tutaj nie powinno być dużo, bo tu jest rodzinka taka sobie, że tak powiem. Jak widać, tu jeszcze węzę na końcu mają nieodrobioną. Ale przejrzę to tak z czystej ciekawości. Być może ze środkowych 2 ramek nie będzie kapać, to wtedy wezmę. Ale tu się nie spodziewałem zbyt dużo. 2 ramki, bo było odpowiednie, rzeczywiście nie kapało nic. Także możecie sobie porównać. Tutaj 14, tutaj 2. Ale z tej rodzinki akurat się bardzo cieszę, bo to jest rodzinka uratowana w zeszłym roku przeze mnie. Była jakaś tam albo nosema, albo choroba wiosenna. Wszystko było tu wymieniane, łącznie z korpusami i ramkami, także udało się. No i nawet przyniosły. W zeszłym roku nie przyniosły, w tym roku 2 ramki są. A tym razem idziemy ekspresowo. Ostatnia rodzinka tutaj w tym rządku. Oznaczona chyba 12 albo 11. 11 chyba, no. To jest ta rodzinka, która w zeszłym roku niczym szczególnym się nie wyróżniała. W tej chwili są w niej mateczniki cichej wymiany, więc coś im nie pasuje matka. Próbuję je likwidować, ale chyba po prostu trzeba wymienić matkę i tyle. Pszczoły jest wystarczająco jak na 2 korpusy miodni. Sprawdzamy. No tym razem się wyróżniła. Zobaczcie, ja tu rozchyliłem specjalnie. Zabrałem już 10 ramek, bo tu była jeszcze druga miodnia do wirowania. I tak wygląda ostatnie 6, które będę zabierał. Może jeszcze tutaj. Także no tu będzie 16 ramek do wzięcia. Wiozę kolejną partię do samochodu i są sytuacje w życiu, że człowiek docenia to, że jest grubszy. Bo to jest koszulka. Jakbym był szczypior, no to bym raczej tego nie przykrył.
No i będziemy się brali za zielony. Przeniosłem sobie swoją ławeczkę, którą dzisiaj przywiozłem. Tak a propos, słuchajcie, jeżeli macie możliwość, to jest fajny patent, taka ławka szkolna. Ja akurat w czasach, kiedy byłem z 20 kg chudszy i biegałem na takim miasteczku szkolnym, po prostu jedna ze szkół to wyrzuciła przed drzwi, bo pozbywają się takiego szmelcu. Dla nich to szmelc, a dla nas są to metalowe nogi, czyli antymrówkowe, bo nawet nie wiedziałem o tym, ale ostatnio oglądałem jakiś wykład. Starszy, doświadczony pszczelarz stwierdził, jak chcecie się pozbyć mrówek z pasieczyska, to zamieńcie nogi drewniane na metalowe. Nie wiedziałem o tym. Druga sprawa, można to wbić w ziemię na obojętnie jaką wysokość, a można tego nie wbijać i tak jak ja w tym przypadku, no teraz będę przeglądał te ule, więc sobie przeniosłem przy tych ulach, nie? Bardzo fajna rzecz. Oczywiście po 2 latach diabli wezmą blat, no ale tu mam drewna w stolarni, zrobi się 3 jakieś deseczki i będzie jak nowe. Także polecam taką rzecz. No dobra, otwierajmy zielone. Zielone mają nowy pasek, a dlaczego? Aha, bo stary był za krótki. 2 miodnie. No, całkiem spoko. Sprawdzamy. O, trutnie wylatują. A no tak, bo tu były zamknięte, rzeczywiście. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Trutnie ujrzały słońce. Tak, to mój błąd. One tu były kilka dni zamknięte. Wygryzły się z tych środkowych ramek gniazdowych 4, bo zostały ramki przeniesione. No i teraz w końcu po obżarte mogą wylecieć. No dobra, relacjonuję dalej. No, zielony również zaskoczył. 8 ramek wziętych. Bardzo ładnie poskładany miód również na tych środkowych gniazdowych. Oczywiście jest tu jeszcze czerw wygryzający się. Także będą miały spokojnie co jeść. I zamykamy. No i bierzemy się za tą szafę. Nie otwierałem jeszcze, to nie wiem jak to wygląda. Ale również trutnie pewnie wyskoczą, bo to jest ten sam dzień. Nieładnie. Nieładnie, źle skręcony mam ten. Kurczę, wychodzą sobie tyłem. Zaraz poprawię. Dobra. Czy one potrzebują 4. miodnię? Chyba nie. Nie wiem, co one ćwiczą. Nie, no tu nawet... A nie, no węza jest trochę odrobiona. O, trutnie już zaczynają, już poczuły słońce. Bardzo dobrze, chłopaki, wychodzić z męczarni. No dobra, no znam relację. No i wynik jest taki, że jest wziętych 5 ramek z niebieskiego. Zlikwidowana 3. miodnia, bo nie ma takiej potrzeby. Dzięki temu 5 ramek odrobionej węzy odzyskane i wsadzone już do zielonego. Brakuje w zielonym tylko chyba 1 ramki, tak mi się wydaje, albo 2. I idziemy dalej. Dobra, i teraz ta rodzina słynna, która do sezonu zjadła 4 kg ciasta, ale ona nie jest jakaś tam przesadnie pewnie plenna, tak mi się wydaje. Tak przynajmniej dotychczas myślałem. Trutnie atakują. Bardzo dobrze, niech chłopaki wylatują. No sporo ich tu jest. Zupełnie inny dźwięk oczywiście jest lotu trutnia. No i tradycyjnie 4 ramki przekładam do tutaj takiego podręcznego, do podręcznej przechowalni. Oczywiście każdą ramkę sprawdzam pod kątem mateczników, więc to miodobranie zajmuje mi trochę czasu, nie? No to jest problem. U góry się tu nie spodziewam niczego, jeśli chodzi o miodnie. Mam nadzieję, że w ramkach gniazdowych jest trochę miodu odłożone. Natomiast w dolnej powinno coś tam być, parę ramek. Sprawdzamy. No muszę przyznać, że tu wyjątkowo dużo trutni w tej rodzinie. No i 1 ramka zostaje z dołu, reszta wzięte. No mniej więcej tak to wygląda. Nie chcę zasłaniać. I druga strona może jeszcze, jak się uda 1 ręką, chociaż ręce już troszkę bolą.
No tak to wygląda. Całkiem znośnie. No i z górnej miodni wsadzam do dolnej i jak przyjadę po południu, to uzupełnię górną. Te trutnie to normalnie się pozałatwiały na mnie. Tak delikatnie mówiąc. Bardzo dobrze, należało mi się. Otwieramy moją gębalową, którą tak nazywam od początku. A to jest krainka Prima. Krainka Prima, która się wymieniła w tym roku albo przed zimą. No jak widać, nie ma jakiejś tragedii u góry. Znowu trutnie pewnie sobie powylatują. Dlaczego ja nie otwieram na przykład tych tutaj kratek w daszku? Bo jest to kolejny punkt, gdzie rodzina musi bronić swojego dobytku. Wydawało mi się to zbędne. No i tak się zdecydowałem. Ciekawe, dlaczego ta trzecia ramka od lewej jest tak ugięta. Zaraz sprawdzę. I zostały jeszcze tylko motylki i koliberek. Koliberka to nie wiem, czy będę otwierał, może zobaczę. A motylki z chęcią sprawdzę. No i tradycyjnie zdam relację z gębalowej. To już mniej więcej wiem, dlaczego te ramki tu się uginają. No, sytuacja wygląda w ten sposób. O, może tutaj lepiej widać. Także taka rameczka to jest ponad 2 kg wagi. Zaraz sprawdzę, czy to się nadaje, czy nie, ale jest bardzo ciężkie. No i gębalową zostawiam, znaczy krainkę Primę zostawiam na 4 ramkach miodnych na dole. A ponieważ nie chcę już jej dzisiaj robić kipiszu, to wstawiłem jeszcze dodatkowe gniazdowe ramki z węzą po brzegach, żeby wypełnić 2 miodnie. I przyjadę i tylko wsadzę 4 odwirowane tutaj ramki miodni u góry. Po prostu uchylę tylko daszek i to będzie tyle. Aha, ile ja tu ramek wziąłem? Właśnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ramek od gębalowej. Jakby ktoś nie wiedział, oczywiście, to karmicielki również karmią trutnie. O, akurat skończyła, no. A dosyć długo tu sobie siedziały. Siedzieli, przepraszam. No dobra, mamy motylki. W motylkach sprawdzimy wspólnie, co jest w miodni. Nie ma tragedii, jeśli chodzi o ilość pszczół pod daszkiem. I teraz co ja tu potrzebuję? Na pewno moją chińszczyznę, bo ją lubię. Jest ładnie, ale jeszcze nie do odwirowania. Dosyć ciężkie nawet. Niecały kilogram. Jest ładnie i zaraz sprawdzę, czy to jest do odwirowania, ale chyba jeszcze nie. Także motylki się tu również rozwinęły. Bardzo ładnie, ciężkie ramki, ale no zaczęły dopiero sklepić, nie? No tu widać miseczki na dole, ale to ja tą rodzinkę będę jeszcze przeglądał. Miseczki czekają na jajeczka. Tutaj jest najlżejsza ramka. Tu również. Tu również. Ja nie wiem, czy ja nie przykładałem tutaj jakiś czas temu na środek tych nieodrobionych, czy coś takiego. Tutaj też jest lekko. A tu co się dzieje? Tu jest bardzo ciężko. Czy one z drugiej strony coś zaczęły? No nie, jeszcze nie widać. Tu jest również ponad pół kilo. I tu jest pusto. Ja nie będę brał od motylków tym razem nic. Moim zdaniem jest tu jakieś samego miodu co najmniej 5 kg w tej chwili. Ale niech sobie podonoszają. No i tu mamy moją alpejkę. Ta alpejka jest jedyną moją alpejką na pasieczysku. Ale ona jest traktowana troszkę po macoszemu przeze mnie.
No i miała ciężkie początki, ciężką końcówkę zeszłego roku, więc ja tutaj nie liczę na jakieś straszne, no ale nosi coś, na jakieś straszne miodobrania. Powoli też się rozwinęła, bardzo ładnie ramkę tutaj zawala, tą środkową. Podejrzewam, że dzisiaj też nic od niej nie wynika. Aha, tutaj jest jedna ramka przeniesiona od Demeterki. To trzeba by było Demeterce doliczyć, a tutaj odejmować. To jest chyba ta. No to ta Demeterka, to wiecie, jest niesamowita. Jest pełna miodu, prawie 2 kg, albo nawet może i ponad. Bo w przypadku Dedanta zdarzały mi się ramki, które stawiając na wadze, łącznie z drewnem i wiadomo z woskiem, ramka rekordowa moja ważyła chyba 2400 z hakiem. Odliczając 300 parę na, czy 400 może, na beleczki, na drewno i na wosk, no to tam było prawie 2 kg miodu, nie? Dobra, to kończymy jeszcze, pójdziemy do odkładu, zobaczyć co tam się dzieje, bo odkład dzisiaj zrobiłem po partyzancku. Sam jestem ciekaw, jak tam matka. No i tutaj odkład na razie tak rzucony, widać na wylotku nie ma żadnej pszczółki. Być może jest niewiele lotnej, bo to było z miodni brane 2 ramki. Matką się interesują, nawet wyjadają ściasto. Pszczółek trochę jest, są 4 ramki. Nie wiem, czy im węzy nie dołożyć, bo matka nie będzie miała co robić, jak wyjdzie. Chyba tak, chyba im węzę dołożę. Ale ogólnie tragedii nie ma. Myślałem, że będzie gorzej, no nie widzę, żeby tam matka się ruszała, ale to kiedy indziej sobie sprawdzimy. Także taki odkład na partyzanta matka podłożona po pół godzinie, także no po prostu żal mi się jej zrobiło, bo dzisiaj jest 14 czy ileś stopni, a ona w tej klateczce siedziała. Zwykle ją trzymam w kieszeni na piersi, ale zdarzało mi się, że zapominałem o tym, że mam matkę, no i czasami były kiepskie konsekwencje. Także zobaczymy. No dobra, to takie podsumowanko przed wirowaniem, ale wydaje mi się, że wkleję Wam filmy przed tym podsumowaniem również z wirowania, z tego ile waży miód i tak dalej. Tak sobie siedzę tutaj przed tym pierwszym rzędem. Potrzebuję więcej mocy. Tak sobie siedzę tutaj przed tym pierwszym rzędem i muszę przyznać, że bardzo dobrym ruchem było to, że w każdej rodzinie 4 ramki gniazdowe zostały wsadzone do podwójnej miodni, a gniazdo zostało poszatkowane, czyli ramka gniazdowa, która była, węza, była, węza, była, węza. Bo pszczółki się zachowują bardzo dobrze, pewnie są jakieś tam mateczniki i tak dalej, bo tych pszczół jest dużo, ale to był bardzo dobry ruch. No i jak tu widać na mojej taczce, która ledwo dzisiaj daje radę, jeśli chodzi o ciężar, są tym razem 3 korpusy, z 2 ledwo co jechałem, a teraz jadę z 3, więc no waga łączna tych korpusów, ramek, miodu, tego wszystkiego, to tutaj pewnie jest prawie 60 kg, nie? No i ogólnie tak podsumowując, spodziewałem się 5 ramek miodni. Mam tych ramek prawie 9, jest 88 albo 87 sztuk. I są to ramki, na które wypracowanie złożyło się 9 rodzin z 13. Motylki nie, koliberek nie, tam obok Demeterki krainka PK nie. I tutaj ta rodzina w środku, tam z tyłu, tylko 2 rameczki, ta chora tak zwana przeze mnie. Także powiedzmy, że nic stamtąd nie wziąłem. Czyli z 9 uli mamy prawie 90 ramek miodu wiosennego. Moim zdaniem
z małą ilością rzepaku, ale ja będę robił badania, bo w tym roku będę robił badania każdego miodobrania, żeby wiedzieć, co mam, co jem, co ludzie dostają. Także to tyle. No, jestem bardzo miło zaskoczony. Wręcz przerażony tym, jak teraz będę musiał miodarką ręczną to wszystko wachlować, odsklepiać i tak dalej. Zobaczymy, jak tam sytuacja z reflaktometrem. No i cóż, no i życzę wszystkim udanego maja, tak? No bo ten maj to jest taki kluczowy, no szczególnie w całej Polsce za parę dni będzie ciepło, więc te rzepaki będą dawać. Tutaj myślę, że w ciągu 4-5 dni one nadrobią wszystko to, co im zabrałem. Tak mi się wydaje zresztą. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. No chyba nie muszę mówić, że jest gęsty, prawda? Jest diabelnie gęsty. A wierzcie mi, połowa ramek była zasklepiona w 1/3, w połowie. Część ramek w 3/4, ale miałem też ramki w ogóle nie zasklepione. I tak to jest z miodem wczesnym. Oczywiście jak ktoś ma porządne sito, no to jest problem, nie? Bo to tak bardzo powolutku sobie idzie. Ale stożek piękny.